Dzień dobry. Obiecałem film o bylinach, które mega długo kwitną. No i nie padało, jak mówiłem w ostatnim odcinku. Wyszło nawet słońce, więc zdecydowaliśmy, że nagramy ten film na tarasie, w ogrodzie. Bo tak miło posiedzieć już w styczniu w ogródku. Zacieram ręce, moi drodzy, bo opowiem Wam o roślinach, które ja osobiście uwielbiam. Byliny. Rośliny, które pożądane są przez wielu profesjonalnych ogrodników, jak również przez amatorów. Rośliny, bez których nie wyobrażam sobie żadnego ogrodu. Dzisiaj opowiem Wam o takich roślinach, o bylinach, które kwitną w moim ogrodzie najdłużej. Jest to 6 bylin, bez których nie wyobrażam sobie mojego ogródka i dlatego je mam i bardzo je lubię. Co to tak naprawdę są byliny? Byliny są to rośliny, które co roku wypuszczają na nowo. Jesienią i zimą ich pędy nadziemne usychają i mamy czystą ziemię. Wczesną wiosną lub trochę późniejszą, w zależności od tego, o jakich bylinach mówimy, te rośliny wypuszczają świeżymi, pięknymi liśćmi i super kwiatami. Dlatego je tak bardzo lubię, ponieważ są to rośliny, które właściwie przez cały okres wyglądają świetnie. Nie ma tam jakichś starych gałęzi, nie ma drewniałych łodyg. Zawsze są piękne, soczyste, a szczególnie wiosną, kiedy najbardziej potrzebujemy tej zieleni, tego piękna, to wtedy one najbardziej zachwycają. Ale dość już gadania o tym, jakie one są. Chcę Wam powiedzieć o tych właśnie moich wybranych, najpiękniejszych bylinach, które mam w ogrodzie. O kilku nagrałem już specjalny film, o innych jeszcze nagram, ale zacznijmy od takiej byliny, która pojawia się na przykład na obrzeżach Rabat. Jest to kocimiętka. Kocimiętki mamy mnóstwo różnych odmian, wysokie i niskie. Warto pamiętać o tym. Ma ona taki charakterystyczny zapach. Ponoć lubią ją koty, mój chyba nie bardzo, ale mój nie lubi żadnych roślin. Kocimiętka ma piękne, fioletowo-niebieskie kwiaty najczęściej, które super na takich długich, subtelnych łodyżkach wyrastają poza taką burzę drobnych, szaro-miętowo-zielonych liści. Kocimiętka jest właściwie przeznaczona do każdego ogrodu. Mówię na obrzeża Rabat, natomiast są kocimiętki odmiany wysokie, które dorastają do 1,20 m i oczywiście nie nadają się na obrzeża Rabat, ale o tym z pewnością opowiem Wam w specjalnym filmie o kocimiętkach, który przygotowałem do nagrania w tym roku. Kocimiętki lubią takie przepuszczalne ziemie, natomiast takie lekko wilgotne i tam najlepiej się czują. Pokazujemy Wam tutaj kilka kadrów z kocimiętkami z mojego ogrodu z lata. Mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, aby poznać te piękne rośliny. I co ważne, możemy zastosować taki zabieg, który pozwala przedłużyć kwitnienie tym bylinom. Mówiłem, że będę opowiadał o roślinach, które bardzo długo kwitną i kocimiętki, jeśli w okolicach połowy maja przytniemy im część pędów, zakwitną po prostu, ta druga część zakwitnie później i wydłużymy kwitnięcie tych roślin. Ale o tym zabiegu na pewno opowiem Wam już w odcinku specjalnym o kocimiętkach, czyli numer 1 to kocimiętka. Roślina numer 2, która kwitnie znacznie później niż kocimiętka, która jest tak naprawdę królową Rabat przynajmniej ze 2-3 lata, ale znana wiele lat. Jest to jeżówka. O jeżówce nagraliśmy specjalny odcinek. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to koniecznie wejdź na niego. Link masz w opisie filmu. Jeżówki to byliny, z którymi ja osobiście nie mam żadnych problemów. No, oprócz ślimaków, które czasami zjadają im liście, bo je bardzo lubią, ale jeżówki, jeśli dobrze o nie zadbamy i będziemy regularnie przycinać te przekwitłe kwiaty, będą kwitły bardzo długo. 4 miesiące jak nic potrafią kwitnąć, później już słabiej, ale bardzo długo będą stanowić super akcenty w naszym ogrodzie. Dodatkowo jeżówki to rośliny, które mają mnóstwo ciekawych kolorów i form, więc nie tak jak kocimiętka w jednym odcieniu, tylko w różnych odcieniach, od klasycznych purpurowych przez białe, pomarańczowe, różowe, fioletowe. Naprawdę wiele ciekawych kolorów. Na pewno sprawdzą się we wszystkich naturalnych ogrodach, jak i również tych nowoczesnych w połączeniu z pięknymi trawami.
Kolejna roślina może nie jest tak spektakularna jak jeżówki, ale kocham ją po prostu za to, że mogę ciąć ją do woli i używać w każdym bukiecie. Jest to roślina z pozoru może nie bardzo atrakcyjna, ale naprawdę bardzo ją uwielbiam na różnych miejscach w rabacie. Zarówno w tej zacienionej rabacie, jak i tej bardziej słonecznej. Mało tego, rozsiewa się fantastycznie, można robić z niej wiele różnych sadzonek. No i jak wspomniałem, wygląda pięknie w bukietach, szczególnie tych takich naturalnych. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że ma cudowne kolory. Od szarego po szaro-zielony, po szaro-zielono-bordowy do szaro-bordowego. Fantastyczne kolory. Co to za roślina? To jest astrantia. Astrantia, roślina, bylina, która co roku jest coraz większa, ma również piękne liście i fantastyczne takie gwiazdkowe kwiaty, wysoko wyciągnięte nad całą kopułą świeżo-zielonych liści. I wspomniałem, że są w różnych kolorach, takich kolorach, które ja najbardziej lubię, czyli takich stłumionych, jeśli ją się dobrze przycina, czyli tniemy to, co wyrośnie i zaczyna kwitnąć, za chwilę znowu wypuści kolejne i tak przez 2-3 miesiące będzie wypuszczać piękne kwiaty. Później super się zasusza i już takie zasuszone te kwiatostany również wyglądają bardzo fajnie. Astrantia, moi drodzy, bardzo szybko zaczyna właściwie kwitnąć. Oczywiście nie tak szybko jak kocimiętka, ale w czerwcu już kwitnie. W czerwcu również zaczyna kwitnąć roślina, która jest królową letnich rabat i która jest najbardziej popularną rośliną ostatnich sezonów. Już wiecie, co to jest za roślina? Tak jest, to jest werbena patagońska, ponieważ werben mamy więcej. Werbena patagońska, która jest byliną tam, gdzie naturalnie rośnie, czyli w Patagonii. Natomiast u nas uważana jest za roślinę jednoroczną. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam. Mówiłem już o tym w specjalnym filmie o werbenie patagońskiej. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam, w opisie jest link. U mnie ta werbena cały czas oczywiście się rozsiewa, ale również wypuszcza od tych starszych sadzonek, od korzeni, tudzież nie. Jest styczeń, a ja mam w ogrodzie już werbenę, która jeszcze tak naprawdę nie straciła zielonego koloru. Ma takie zielone listki, ale do sedna. Werbena patagońska, która dorasta do 1,5 metra i to jest roślina, która tak długo kwitnie, że naprawdę już może się nawet znudzić w tym ogrodzie. Zaczyna przy dobrych wiatrach w połowie czerwca, a kończy tak naprawdę pod koniec września. Naprawdę niesamowita roślina. Wystarczy jej dużo słońca, wtedy rozkrzewia się jeszcze więcej. Pięknie wygląda, kiedy faluje na wietrze pomiędzy różnorodnymi roślinami, szczególnie w towarzystwie jakichś traw lub mniejszych bylin, chociażby na przykład takich kocimiętek, które będą kwitły po raz kolejny. One stanowią tą dolną część, chyba że te duże, a werbena wynosi się ponad to. Jest ona fantastyczną rośliną, ponieważ jej sztywne łodyżki nie łamią się tak na wietrze. Są bardzo odporne i fajnie falują. No i fantastyczny kolor, taki fioletowy, do którego ciągną owady. Mnóstwo owadów, zresztą widzicie pewnie to na zdjęciach i na kawałkach wideo z lata. Moi drodzy, czy subskrybowaliście już mój kanał? Jeśli nie, to koniecznie Was do tego zapraszam. Zanim opowiem o tych dwóch jeszcze kolejnych roślinach, to proszę Was również o komentarz, czy Wy macie takie swoje typy, jakie rośliny, jakie byliny kwitną u Was najdłużej. Ok, kolejną byliną jest floks. Floks wiechowaty, ten taki klasyczny floks, który z pewnością wielu z Was pamięta z starych ogrodów. Teraz floksy są naprawdę modne i są to rośliny, które bardzo dobrze sprawdzają się na wszelakich rabatach. Mamy odmiany od takich niziutkich poprzez bardzo wysokie. Floks, który może sam w sobie nie kwitnie tak długo, na przykład jak werbena, raczej krócej, ale jeżeli będziemy regularnie odcinać te kwiatostany, które przekwitają, to daję Wam głowę, że wypuszczą nowe pędy i na nowo będzie kwitu, czyli ten okres kwitnienia wydłuża się zdecydowanie od 2 do 3 miesięcy mniej więcej. Uwielbiam floksy za ich fantastyczny zapach,
ale również za tą gamę kolorów, które występują. Od białych, takich śnieżno-białych, naprawdę fantastycznie wyglądających. Ja mam takie wielkie, takie, poprzez odcienie różu, borda, fioletu, mniejsze odmiany, wyższe, niższe, naprawdę mnóstwo odmian floksów jest. Oczywiście są one podatne na mączniaka, ale tak naprawdę jeśli rosną w odpowiednim miejscu, w takim miejscu, które im służy, czyli mają ziemię dość przepuszczalną, nie bardzo gliniastą, ale też nie przesuszającą się, to ten mączniak na pewno będzie mniej atakował nasze rośliny. W ostateczności oczywiście możemy zastosować jakieś opryski na mączniaka, mniej lub bardziej naturalne, jak kto woli. Natomiast jeśli mają piękne te kwiaty i floksy podsadzone są mniejszymi jakimiś bylinami lub innymi roślinami, które zasłaniają te łodygi z liśćmi, to tak naprawdę tego mączniaka jakoś bardzo nie widać, jeśli oczywiście mało zaatakuje. Chciałbym zakończyć rośliną, którą kiedyś zauważyłem na jakimś klombie, będąc na południu Europy. Nie pamiętam gdzie, ale zauważyłem tą roślinę. No i to była taka mgiełka pięknych, białych, delikatnych, subtelnych kwiatów, właściwie wyłaniająca się z pomiędzy różnorodnych innych roślin. I zrobiłem sobie, pamiętam wtedy zdjęcie, i to było bardzo dawno temu. Zrobiłem sobie zdjęcie i próbowałem odnaleźć ją. I wiele lat mi zajęło, zanim doszedłem do tego właściwie, co to jest za roślina. Ale w końcu, gdy udało się dowiedzieć, co to za roślina, sprowadziłem ją już do pierwszego ogrodu u moich rodziców. No i ona tam sobie jest. I u mnie w ogrodzie oczywiście jest również roślina, która kwitnie bardzo długo i wypełnia te takie wolne miejsca na rabatach i z pewnością nie spodziewacie się, co to za roślina. Takie malutkie kwiatuszki ma na bardzo długich łodyżkach. Jest to gaura. Gaura, o której pewnie wspominałem nawet w ostatnim odcinku, gdzie czyściłem słoneczną rabatę. Gaura jest w klasycznej odmianie biała i również różowa. Są miniaturowe bardziej lub bardzo wysokie, takie nawet do 80-90 cm rosną i naprawdę wyglądają fenomenalnie, kiedy rosną pomiędzy na przykład jeżówkami, pomiędzy floksami, tworząc taki typowy sielski krajobraz. Takie, jeżeli ktoś lubi angielskie ogrody, to jest właściwie taka roślina, która w tych angielskich ogrodach też świetnie się by sprawdziła. Ja mówię, widziałem ją na południu Europy i tam pięknie rosła, więc jest również odporna na różnego rodzaju złe warunki atmosferyczne. Patrz gorąco, patrz niedostatek glebowy, naprawdę rośnie wyśmienicie, rozsiewa się na dodatek również i mamy od razu mnóstwo drobnych siewek. Opowiedziałem Wam o tych 6 roślinach, które są w moim ogrodzie, bylinach, które naprawdę bardzo długo kwitną. Jedne kwitną długo, bo po prostu tak kwitną, a inne kwitną dłużej, jeśli zastosujemy odpowiednie na przykład cięcie. Są to rośliny kocimiętka, jeżówka, floks, mam zapisane gaura, astrantia i werbena patagońska. 6 roślin, które naprawdę musicie mieć w swoich ogrodach, a w większości z nich, właściwie wszystkie, nadadzą się również na taras do donic. Moi drodzy, byliny to tak fantastyczny temat i takich jest dużo, naprawdę bardzo ciekawych, że nie mogę poprzestać na tym jednym odcinku. Oczywiście tutaj opowiadam Wam o tych roślinach, które bardzo długo kwitną, ale byliny są różnorodne i te różnorodne byliny, takie moje smaczki ogrodowe, przedstawię Wam już niedługo w kolejnym odcinku, więc czekajcie na ten odcinek, tam też opowiem o bardzo ciekawych bylinach.